Chorzy murem za tym, który ratuje im życie. Nielegalny olej z marihuany jest dla nich jak cudowny lek. O jego dostawcy mówią dobry człowiek. Wczoraj mówiliśmy w faktach, że za dystrybucję oleju z konopi Jakub Gajewski ma zarzuty i może trafić na 15 lat do więzienia. Dziś chorzy, którym pomagał, opowiadają nam swoje historie, a od jednego z lekarzy słyszymy, że czasem dla pacjenta medyczna marihuana to ostatnia deska ratunku. Marek Nowicki. Oto nielegalny olej z marihuany w rękach Huberta Bartola z Wrocławia. Pan Hubert podaje substancję synowi, który walczy z nowotworem mózgu. Broni dystrybutora oleju, którego teraz ściga prokurator. Jesteśmy zbulwersowani oskarżeniem pana Jakuba Gajewskiego, człowieka, który wiele osób uratował. Sprawdziliśmy, syn pana Huberta faktycznie jest pod opieką hospicjum we Wrocławiu. Co o tym nielegalnym leczeniu sądzą lekarze z hospicjum? Nie mamy prawa tego pacjentowi ani jego rodzinie zabronić. Adam Wierzba też broni dystrybutora oleju. Też przyjmował nielegalny olej z marihuany. Chorował na chłoniaka anaplastycznego i jak sprawdziliśmy, był pod opieką hematologów z Gdańska. Osoby, które zdecydowały o tym, aby pojmać tą osobę, żeby zabrać ludziom ten olej, to lekarstwo, tą nadzieję, to oni powinni stanąć przed sądem, nie ten człowiek, który naprawdę robi kawał świetnej roboty. Wczoraj pokazywaliśmy dziecko z padaczką lekooporną będące pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka, któremu matka także podawała nielegalny olej. I też broni dystrybutora. Jakubowi Gajewskiemu, działaczowi wolnych konopi, za sprowadzanie oleju z marihuany grozi do 15 lat więzienia. Dr Jerzy Jarosz potwierdzał wczoraj, że nie ma dowodów na skuteczność działania oleju, ale nie ma też, co przyznaje, dowodów na to, że olej nie pomaga. Dlatego bywa, że zachęca do jego stosowania. Muszę się przyznać do tego, że kiedy usłyszałem, że ktoś mi powiedział, że w Katowicach jest otwarty sklep, w którym sprzedają olej z kanabinoli i ktoś mnie pytał, powiedziałem, niech pan spróbuje. Może pan dostaje, w pana przypadku powinno to być skuteczne. To nielegalne. Z mojego punktu widzenia legalne, bo moim najwyższym prawem jest dobro chorego. Bo wiadomo, że sama medyczna marihuana, i na to są już dowody, działa przeciwbólowo. U pacjentów po chemioterapii przeciwwymiotnie. Chorym na AIDS poprawia apetyt, a chorym na stwardnienie rozsiane zmniejsza spastyczność mięśni. Niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, że sprawę medycznej marihuany trzeba prawnie uregulować. Jak duży jest w Polsce czarny rynek oleju z marihuany, nie wiadomo. Niezależnie, czy to się komuś podoba, czy nie, ludzie w Polsce nielegalnie leczą się marihuaną i ten problem trzeba rozwiązać, a nie udawać, że go nie ma. Marek Nowicki, Fakty.